Witajcie, z tej strony Mark i Karo, cześć. Czyli tak, to jest nasz pierwszy odcinek naszego vloga. Dzisiaj zajmiemy się ciekawą kategorią, czyli dokładnie opowiemy o tym, jak żyje się w Oslo, jak żyje się w Norwegii, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy życiem w Polsce a życiem w Norwegii. Ten odcinek będzie przede wszystkim o tym. Czyli zaczynamy. Zaczynamy. W skrócie możemy powiedzieć, że będzie bardzo wiele dużych różnic. Różnice są olbrzymie. Ja ogólnie mieszkam w Oslo około 7 lat, teraz w listopadzie. Karo, jak długo mieszkasz w Oslo? Ja przyjechałam 4 miesiące temu, więc ja jestem tutaj świeżakiem, więc to będę ja pewnie głównie mówić, a Mark będzie mnie korygował. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Tak. I jeszcze w ogóle świetnie to wyszło, tak w ogóle, bo możemy dokładnie zaprezentować, jakie mają odczucia osoby, które dopiero tutaj przyjeżdżają, które dopiero się właśnie przeprowadzają, jak postrzegają Norwegię, jak postrzegają Oslo. A ja odpowiem, skoryguję, wytłumaczę, jakie są moje doświadczenia jako osoby, która żyje tutaj dłużej przez 7 lat. Czyli co? Zaczynamy. Jest. Skol? Skol. Skol. Czysta woda. Dobrze, no to ja zacznę. No to zacznijmy od wody w takim razie. Od wody. Pierwsza różnica, jaką dostrzegamy tutaj w Norwegii, to jest to, że wodę pijemy z kranu. Oczywiście w Polsce też jest zdatna do picia, natomiast jest to woda, no nie wiem czy wiedziałeś, ale pewnie wiedziałeś o tym, że to jest jedna z najczystszych wód z kranu, więc Norwedzy piją na potęgę wodę z kranu i chyba mało kto kupuje butelki wody, przynajmniej jest takie moje odczucie. Tak, z tego tutaj od razu odpowiadam. Tak, też byłem w ciężkim szoku 7 lat temu, kiedy się tutaj przeprowadziłem i każdy mi mówi, że pij wodę z kranu. Okazuje się, że ta woda jest jedną z najczystszych wód. Wszyscy, dosłownie wszyscy przyzwyczajeni są do picia masakrycznej ilości wody. Osoby, które zajmują się fitnessem, tak jak Karo, ja też ogólnie... No ja na to zwróciłam bardzo uwagę z tego względu, że no nie widziałam osób, które kupują wodę w sklepie. Tak. I ja to też w sumie rzadko robię, aczkolwiek powiem Wam, że bardzo mi brakuje czasem takiej muszynianki mineralnej, żeby ta woda miała troszeczkę inny smak. Więc to jest na pewno zdecydowanie na plus. I plusem jest to, że ja odczuwam ogromną różnicę, jeżeli chodzi o klimat, ale bardziej taki z powietrza. Jestem z Krakowa, więc u nas jest to zanieczyszczenie bardzo duże i ja starałam się już z roku na rok gdzieś na tą zimę uciekać. I tutaj odczuwam ogromną różnicę w oddychaniu, w tym przewiewie takim, jaki tutaj mamy. No i tym, że się w ogóle lepiej żyje, nie ma tych spalin, jest dużo elektrycznych samochodów, oczywiście Tesla. Tesla, tak. Kiedyś zaprosiłem paru znajomych, tak ogólnie z różnych miejsc na świecie. I właśnie śmialiśmy się, że hej, gdzie jest ten garaż, w którym rozdają te Tesle? Bo naprawdę tych Tesli jest tak wiele na ulicach. Tych Tesli jest tutaj bardzo dużo i to jest też temat godny uwagi, bo Tesla to był w ogóle pierwszy samochód, jak ja przyjechałam rok temu do Norwegii, żeby spędzić wakacje. To był pierwszy samochód, do jakiego wsiadłam i czułam się po prostu jak w kosmosie. Uwielbiam te samochody, aczkolwiek Norwedzy nie są za bardzo za tymi Teslami, no bo wiadomo, jak panowie, oni lubią rek tego samochodu. Ty też jesteś z tych? Dla mnie, szczerze mówiąc, jeździłem Teslą kilkakrotnie i lubię takie właśnie bardziej jak nowe gadżety kosmiczne, wynalazki kosmiczne. Naprawdę, naprawdę. Ta Tesla z tymi otwieranymi drzwiami do góry. Wow, masakra. Super. A Osoby, które mnie obserwowały rok temu. Jaki tam jest panel do sterowania w ogóle, wow. Ale tam jest w ogóle, wiesz, jeszcze ten ekran taki duży. Niesamowite. I przyspieszenie tego samochodu, ktoś może się śmiać, że elektryczne. Odczucie jest takie, że po prostu jakby się leciało jakimś naprawdę ekskluzywnym samolotem. Tak, naprawdę. Jest po prostu taki w pierwszej wgniot. klasie, naprawdę. I ja jestem oczywiście zwolennikiem, jako tutaj wyznaczeni zdrowego stylu życia i takiego, ale oczywiście balansu też w życiu. Jestem za tym, żeby te samochody promować i w Polsce różnica jaka jest. Tutaj Norwegia bardzo wspiera osoby, które chcą kupić taki samochód.
jak na przykład Tesla, to jest bardzo drogi samochód, ale oni jeszcze w zeszłym roku dostawali dosyć duże dofinansowanie do tego. Dodatkowo można jeździć buspasem, czyli bez korków. Dodatkowo nie ma opłat, albo te opłaty są mniejsze, jeżeli chodzi o parkingi, wjazdy, bo też jest duże ograniczenie, jeżeli wchodzi o wjazd do miasta, jest dużo bramek. Generalnie samochodu zwykłego, to znaczy na benzynę czy diesla, nie opłaca się posiadać, albo trzeba mieć po prostu dużo pieniędzy. Zgadzam się z tym, to jest prawda akurat. A jeszcze w ogóle chciałem wrócić do tej wody, bo chciałem powiedzieć o tym, że Karo zajmuje się fitnessem, znacie jej Instagram i to, co się dzieje w jej życiu, o tym będziemy rozmawiać później. Ale właśnie kiedy ja systematycznie ćwiczyłem, starałem się utrzymywać dietę, każdy trener mówił mi pij dużo wody, ponieważ my naprawdę nie wiemy, my pijemy wodę wtedy, kiedy chce nam się pić, wtedy, kiedy jest za późno. No i właśnie kiedy się przeprowadziłem tutaj do Oslo 7 lat temu, właśnie zauważyłem, że każdy pije wodę w takiej olbrzymiej ilości, więc sobie pomyślałem, że wow, ci ludzie to tak już odgórnie, nie dość, że są nauczeni pić wodę, zamiast wybierać, nie wiem, herbatę, sok, nie wiem, Oni tu herbat nie cokolwiek, piją. dokładnie, To po też prostu jest. piją czystą wodę. I Czysta jest woda. to... Ale to jest też ciekawostka, bo to jest, jak ktoś mnie pyta właśnie, jakie są różnice w tym między na przykład Polską, weźmy Anglię i Norwegię, bo to są takie 3 państwa, na których temat coś tam mogę zdrowotnie się wypowiedzieć. I świetny przykład jest taki, że jak idziesz do apteki, idziesz do lekarza w Polsce, to generalnie wychodzisz z listą antybiotyków, z dużą listą w ogóle recept. Kolejka do apteki i to, co ja zauważyłam, to jest to, że są wiecznie kolejki w aptekach, wiecznie te torby takie napompowane tymi lekami. Jak się pojedzie do Anglii, to twój lekarz powie ci weź paracetamol. Oni tam biorą na wszystko paracetamol. Dokładnie tak. Wszystko, Teraz... wszystko, bierz paracetamol. A jak idziesz do Norwegii do lekarza, lekarz powie ci pij dużo wody, pij więcej wody, nieważne co ci dolega, pij więcej wody. I w zeszłym roku czytałam artykuł, że wypisywali jako zalecenie na receptę karnet na siłownię. Wow. Po prostu kocham. Jeszcze jakby dali zniżkę w ogóle na ten karnet, jakiegoś trenera personalnego w ramach tej recepty, to by było w ogóle idealnie. Więc to jest Ale dobra, to jest moje wiesz, doświadczenie taka na temat różnica. lekarzy. Okej. Ja ogólnie mieszkałem tylko w Polsce, we Włoszech, w Rzymie i teraz w Oslo. Tak naprawdę porównajmy Polskę z Norwegią. I teraz tak, no wiadomo, Polska, moje odczucia. Tak, antybiotyk, recepty, leki, masa tego. Generalnie jak coś ci jest, to idź się połóż i nic Ale nie rób. bardzo złą rzecz usłyszałem też w aptekach, że ci lekarze dostają jakieś tam, oferują im wycieczki zagraniczne za nadmierną sprzedaż jakiegoś leku, więc oni tak naprawdę... Zarabiają. Dokładnie, więc tak naprawdę oszukują ludzi w Polsce. A w Norwegii w bardzo ciężki, w bardzo trudny sposób, ty chciałeś coś dodać, tak? Mów. No, w Norwegii bardzo w ogóle ciężko im przepisać jakiś antybiotyk i konkretnie jakieś silne leki. Lekarz, na przykład mój lekarz, zawsze mi mówi, żebym zastanowił się nad tym, co się stało w moim życiu, czy nie wiem, czy mam jakieś problemy, czy jestem przemęczony, żeby na przykład wziął sobie wolne, wypił dużo wody, też z tą wodą, zadbał o dietę. Twój. Tak. Żebym, broń Boże, nie faszerował się jakimiś antybiotykami. Oczywiście bada moje ciało, więc pokazuje mi test. W ogóle w Norwegii jest tak, że idąc do lekarza, od razu idzie się, jeżeli mówię, że wydaje mi się, że jestem chory i bardzo możliwe, że może potrzebuję antybiotyk, nie wiem, bo kaszle czy coś w tym stylu, lekarz od razu pobiera krew, więc w ciągu 5 minut wiemy, czy mamy jakiegoś wirusa, czy bakterię. Czyli automatycznie odrzucamy. I od razu masz wyniki. Tak, dokładnie. Więc wtedy lekarz mi może powiedzieć, że po prostu jakiś narząd, nie wiem, gardło, czy nos, czy nie wiem, coś w tym stylu po prostu mnie boli, więc potrzebuję leków przeciwbólowych, tylko żebym z nim nie przesadzał, że może potrzebuję po prostu, nie wiem, dokładnie, mieć więcej wolnego, odpocząć od pracy, odpocząć od stronę, ludzi. czyli jakby tutaj jest takie zwracanie uwagi na tą przyczynę, a nie takie zagłuszanie tych skutków.